Cześć, witaj w drugim odcinku przygód druida. Będąc w Jalachar, pomyślałem o tym, żeby wybrać się na Mistrok. Pamiętam, jak kiedyś zabijałem tam cyklopy. Kiedyś to była całkiem dobra lokalizacja na moim poziomie, teraz na niższym levelu nie był to aż tak zły wybór. Mam świadomość, że mogłem wybrać lepiej. Po przybyciu na Mistrok wspiąłem się na samą górę. Początkowo zastanawiałem się nad używaniem Stealth Ringa i z tego względu wziąłem sobie ich większą ilość. Ale prędko zrozumiałem, że nie chce mi się biegać za cyklopami, więc ściągnąłem Ringa. Szło to wszystko nieco wolno, przynajmniej takie miałem złudzenie. Expianie z kimś, nawet gdy exp na godzinę jest niski, sprawia mi więcej przyjemności. W końcu udało mi się wbić 20 poziom i przypomniało mi się, że przecież mogłem pójść na Stone Refinery. Dlaczego ja o tym zapomniałem? W drodze powrotnej spotkałem pewnego gracza. Poznałem go kilka dni wcześniej. Zaproponowałem mu spontaniczne pójście na smoki. Czułem, że gość niechętnie chce tam iść na tym levelu. Ja zresztą też nie miałem pewności, czy to się w ogóle opłaci. Ale pomyślałem sobie, że może być ciekawie, poza tym co może pójść nie tak. Jestem Edem, na pewno go wyleczę. Musiałem tylko jeszcze cofnąć się do NPC, kupić sobie nowe czary, a w tym sio mogliśmy zaczynać. Zabiliśmy parę smoków i już miałem tą świadomość. Ja już wiedziałem, że wielkiego expa na godzinę to ja w tym miejscu nie wykręcę, nie ma szans. A pewnie nawet na cyklopach miałbym więcej. Ale i tak zdecydowałem się tutaj chwilę pobiegać. Jest to jakaś różnorodność, nie chcę rezygnować też z możliwości leczenia kogoś. Taki trening, chociaż nawet mały, zawsze mi się przyda na przyszłość. Jak było, tak było, ale biegać biegałem. W końcu doszło do mocno ryzykownej sytuacji. Ekto w ogóle nie ogarniał i niemalże doprowadził do mojej śmierci przez bardzo głupi błąd. Starałem się mu wytłumaczyć co i jak, ale gość popełnił drugi błąd, który zakończył się dla niego tragicznie. A ja? Niestety utknąłem. W normalnych okolicznościach zapewne nie wyszedłbym z tej sytuacji w jednym kawałku. Ale od czego ma się znajomych, prawda? Kolega Ud przyszedł mnie ocalić, bez niego na pewno bym przepadł, więc jestem mu bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Następnie zgadałem się jeszcze raz z Ekiem. Okazało się, że jest to jakiś powracający gracz. No powiedzmy, że zaczęło nabierać to więcej sensu, chociaż z drugiej strony jest to nawet całkiem niezła wymówka, jakby się zastanowić. Chciałem mu pomóc, przynajmniej odrobinę. Poszliśmy na Stone Refinery, odblokowaliśmy dostęp i zobaczyliśmy jakiegoś gościa ze skulem. Przez chwilę podejrzewałem kłopoty, ale na szczęście ktoś go skosił błyskawicznie. Mogliśmy na luzie i bez nerwów zacząć sobie expić. Ścisk był i to przeogromny, masa ludzi. Zazwyczaj jestem cierpliwy, ale tutaj już na samym starcie poczułem, że może najlepiej byłoby wyjść. Jednakże nie poddawałem się. Spotkaliśmy tutaj jednego gościa, który już na samym początku zaczął nam atakować nasze mopki. I trochę za nami biegał, odpalił się nawet na mnie, ale dałem mu lepszą propozycję. Napisałem, żeby pozbył się naszej konkurencji, tak żebyśmy mogli expić trochę szybciej.
Nie sądziłem, że zrobi to naprawdę. Nigdy w życiu nie kazałbym mu zabić biednych neutrali. Ja przecież sam jestem neutralem, jakby to mogło wyglądać. No ale co by nie było, plecaczki zgarnąłem i schowałem, tak żeby prezenty się przypadkiem nie zmarnowały. A potem raz na jakiś czas podbierałem trochę rzeczy. Tak czy inaczej, było fajnie. Exp w duo fakt faktem nie powalał, ale biorąc pod uwagę okoliczności, to uważam, że ta wyprawa już na ten moment była udana. Wleciał 25 level i oczywiście nic nie trwa wiecznie. W końcu ktoś tutaj przyszedł, a my postanowiliśmy wyjść. Można by powiedzieć, że mieliśmy wystarczająco dużo wrażeń, jak na jeden raz. W drodze powrotnej zaprowadziłem Eka z wyprawy do posiadłości naszej gildii w Thais. Bił tak słabo, że kupiłem mu jeden mieczyk do treningu i niedługo potem ściągnęliśmy go do naszej gildii. Ja zrobiłem sobie krótką przerwę i tym razem samotnie powróciłem na Stone Refinery. W końcu przydałoby się trochę przyspieszyć z wbijaniem tego poziomu. Spot był pusty, albo przynajmniej taką miałem nadzieję. Niedługo potem okazało się, że nie jestem sam. Ale czy tutaj mogłoby kiedykolwiek być inaczej? To jest dobre pytanie. Ale co tu dużo mówić. Choć mam swoje zasady, to nie lubię, gdy ktoś wchodzi mi w drogę, bije tylko swoje mopki, tak długo jak ktoś nie bije moich. Inaczej doklejam się i robię się tak bardzo upierdliwy, jak tylko się da. Także dokleiłem się do grupy tych dwóch typków i nawet wtedy miałem większy damage niż oni. Próbowali ze mną walczyć, ściągali stealth ringa, próbowali podlurować do mnie Stone Refinery, tak żeby mnie zabiły. To były śmieszne i naprawdę nieskuteczne próby. W pewnym momencie miałem wrażenie, że doszliśmy do porozumienia i nie będziemy sobie wchodzić w drogę. Ale bardzo się pomyliłem, tak to można nazwać. I zacząłem za nimi biegać po raz kolejny. A oni dalej próbowali mnie zabić, lurując na mnie Stone Refinery. W końcu jeden z nich nie wytrzymał narastającej presji i zaczął mi grozić. Niedługo potem się na mnie odpalił, żeby mnie dojechać. To się mogło skończyć tylko w jeden sposób. Bardzo radośnie przytuliłem jego Zaoan helmet i trochę gotówki. Ale dobra, tyle tego dobrego. Bujając się tutaj za nimi tak długo, straciłem bardzo dużo czasu. Żeby to nadgonić, poprosiłem o wsparcie. Napisałem do Carlosa. Carlos przybiegł tutaj niedługo potem, po czym zaczął próbować ściągać pełne klaty Stone Refinerów. Raz się to udawało, a raz nie. „31 level wbiłem bardzo szybko i teraz już mogłem używać GFB. Zamysł miałem taki, żeby pójść na The Spike.
Ale Carlos, oj Carlos, on przygotował dla mnie taką zajebistą propozycję, że nie mogłem mu odmówić. Dlatego wracaliśmy powoli do miasta. Naszym kolejnym miejscem spotkania było Carlin. Moje suple to awalancze, firebomby i Carlos zaproponował mi w końcu pójście na kulty pod Carlin. Nie mogłem się doczekać, aż zobaczę, jak nam pójdzie. W środku spotkaliśmy grupę, która miała dokładnie ten sam pomysł co my. Mieliśmy dwie opcje: poczekać na swoją kolej lub mogłem zacząć dzielić expa z jednym z nich. Wybrałem opcję drugą, choć na samym początku jeszcze miałem za niski level. Na szczęście nie przeszkadzało im to, a do dobicia miałem naprawdę niewiele. Level za levelem, tak szybko jeszcze nie expiłem. Jak kończyły mi się suple, to Carlos mi coś podrzucał i tak w kółko non-stop. Kończyło mi się awa, to używałem GFB i tak aż do 40 levela. Zresztą popatrzcie na obrażenia, które tam zadałem. No, to jakby się zastanowić, to jest coś. Chociaż to by się działo, gdybym był tutaj sam, bez dzielonego expa, to jeszcze byłoby lepsze. Następnego dnia wybrałem się na krótkiego hunta na The Spike, żeby wbić sobie 2 levele. Według mnie jest to najlepszy spot dla postaci magicznych w przedziale od 30 do 50 levela. Trzeba tylko uważać na PK, przynajmniej jeśli gracie na takim serwerze jak ja. Tym razem nikogo tutaj nie spotkałem, o dziwo. Nie spodziewałem się, udało się, co? W normalnych okolicznościach powinienem być pod wrażeniem takiego expa. Ale prawdę mówiąc, nie po tym, czego doświadczyłem na kultach w Carlin. I tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i możesz też zasubskrybować mój kanał, dzięki czemu nie pominiesz kolejnych odcinków przygód druida. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!